Pokój i dobro. Pokój i dobro. Ja to bym chciał powiedzieć na przykład cisza! Akcja! Teraz będzie tak brzmienie ciszy. No, taka piosenka brzmienie ciszy, jest Franciszek ją śpiewał nawet. Może nie śpiewał, ale grał. Idę pustą drogą sam. No, tak było. A jak macie gdzieś archiwalne nagrania zespołu Greccio, to tam znajdziecie brzmienie ciszy. Na kasetach jeszcze było. Brzmienie za Franciszka. Na kasetach Tam jeszcze brzmiał brzmiało. Franciszek cisza. Dobra, jedziemy do tematu, bo nie możemy się tutaj... Słuchajcie, jednym ze sposobów umacniających nas do walki z pokusą jest, tak pięknie to brzmi, terapeutyczna Cisza. nie? To jest wiele osób, które rozumie to, co będę gdzieś na weekend wyjeżdża. Ja muszę trochę pobyć sam. Pobyć sam ze sobą. Tak, zamknąć się w sobie i gdzieś 3 dni nie wychodzić. No na przykład, nie? I ta terapeutyczna cisza, czyli ten moment, kiedy ja pozostaję sam ze swoim wnętrzem, kiedy ja mogę nazwać pewne rzeczy, które się we mnie dzieją, mało tego, ja mogę odkryć również, co myślę, zaplanować coś. My przecież tak teraz pędzimy, że człowiek czasami robi rzeczy, w ogóle się nie zastanawia dlaczego. Dlaczego to zrobiłem w ogóle? Czy coś głupiego komuś palniesz? To jest nieprzemyślane, prawda? Raz, drugi, piąty, jakby w jakimś amoku jesteś. Tracimy kontrolę nad sobą. nie? No, po tracimy prostu- świadomość tego, co Tak, się dzieje tak, wokół tak. nas, nie? Ta terapeutyczna cisza jest, wydaje mi się, wymogiem czasów. Grupa 6, tutaj poznańskie pielgrzymki, grupa wyciszenia, którą mam zaszczyt prowadzić, to jest właśnie między innymi propozycja dla osób, które już mają dość hałasu. Po prostu ten hałas nas zobaczcie, zresztą sprawdźcie, może pewnie się tutaj będziecie bardzo różnić, ale myślę, że będą takie osoby, które bardzo dużo słuchają muzyki, ciągle muzyka, nie? Ciągle jakieś bodźce. Słuchawki w uszach. W poprzednim odcinku o tym mówiliśmy, o tych bodźcach. My jesteśmy bombardowani różnego rodzaju bodźcami i trzeba po prostu pozwolić też, żeby zbombardowała nas łaska Boża, No tak. Słowo Boże. Zostań ze sobą, zostań z Bogiem, nie? Tak. Po prostu wsłuchaj się w to, co do ciebie mówi Bóg, prawda? On będzie mówił w twoim wnętrzu, on się przez ten hałas nie przebije. Zresztą to jest też takie zadziwiające, że żyjemy w jakiejś dobie ogromnych hałasów. Nie? Można powiedzieć tak tutaj z zajęć z komunikacji, do tych szumów komunikacyjnych, czyli coś, co zagłusza tą informację między nadawcą a odbiorcą. No i teraz co, jeżeli Bóg do ciebie mówi? Czasami mówimy, bo ja w ogóle Boga nie słyszę w moim życiu, Jego nie ma, modlę się i nic. A Bóg mówi do ciebie, hello, Bóg do ciebie mówi, ale słyszymy kogoś, kto się drze, kto krzyczy. I właśnie diabeł jest, zawsze się mówi, że zło jest głośniejsze. Naprawdę, ja kiedyś tego tak do końca nie widziałem, nie rozumiałem, teraz rozumiem bardzo doskonale, że diabeł, widzicie, on nie znosi pokory, on nie znosi wyciszenia, on jest agresywny, nie? On jest agresywny. On będzie krzyczał, on będzie ryczał, on będzie wulgarny. Zresztą nie wiem, czy ojciec miał okazję czytać, czy słyszeć tę wypowiedź papieża Franciszka, już nie pamiętam dokładnie daty, to było we wspomnieniu Matki Bożej z Guadalupe w zeszłym roku. Papież Franciszek miał powiedzieć takie zdanie, ja je sparafrazuję, możecie gdzieś tam znaleźć pewno w wypowiedziach papieża w internecie. Parafrazuję, że krzyk i wulgaryzm to jest metoda, czy to jest język diabła, a prawda to jest język Pana Boga. Nie? I rzeczywiście ten szatan będzie agresywny, będzie wulgarny, będzie stosował przemoc. Ale to jest sprytne do tego, że zobaczcie, im więcej ktoś krzyczy, to nam się wydaje, że tego jest więcej, prawda? No bo słyszymy powiedzmy, jeden krzyczy, wiele osób go słyszy. Jeden milczy, no kto go słyszy, że on milczy? No. Rozumiemy? Nikt go nie zauważy. Nikt go nie zauważy. I teraz może się przez ten taki hałas, który się wdziera, możemy zatracić, ja myślę, że właśnie diabeł będzie próbował zakrzyczeć w nas. Biblia też mówi, nieprzyjaciel twój diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. No tak, bo to w ogóle, nie wiem czy wiecie, że ten fragment odnosi się do takich dzikich psów, lwów, nazywano je lwami pustyni, które krążyły wokół zagrody tak. I przez to, że tak głośno ujadały, te owce się bały, panikowały, wskakiwała jedna na drugą i któraś czasami wyskoczyła. No. I to, Dzisiaj dzieje się podobnie, szatan krzyczy, ryczy, straszy i niektórzy ludzie wyskakują z kościoła. I teraz... No tak to wygląda. No. I teraz tą metodą umacniającą mnie, można powiedzieć, metodą, która pozwala mi dokonywać to, o czym mówiliśmy wcześniej, tego selektywnego wyboru, prawda, która pozwala mi się zintegrować, jest właśnie pozwolić sobie na te
nawet bym nie powiedział chwilę, na tę przestrzeń ciszy w moim życiu. Może się okazać, że na przykład nie masz jak tego zrobić. Zobaczcie, jak jest głośno w domu, jak są dzieci, to czasami rodzice prowadzą na wreszcie święty spokój. Tak, poszły spać. Nie? Teraz usiądźmy, porozmawiamy. Tak, jest teraz. Nie. I tak się ma sprawa nie tylko z drugim człowiekiem, ale z sobą samym. I jeżeli są małżeństwa i dalej byście chcieli to zrobić, to może warto by zafundować sobie na przykład, poprosić kogoś o pomoc w opiece nad dziećmi, albo nawet współmałżonkowi umożliwić taką sytuację, wyjść trochę na jakiś spacer, albo wyjechać sobie na pół dnia chociaż gdzieś. Nie? Po prostu niech ten człowiek pobędzie ze sobą. Podobnie jeszcze jak sam decydujesz o sobie, na przykład, nie wiem, teraz jest takie, wiecie, wszyscy mówią, że to jest zdrowe, nie? Jak nie korzystasz z telefonu tam pół godziny, czy nawet 2 godziny przed snem, odłóż telefon, bo białe światło oczywiście bo masz lepszy sen. No, dla mnie to jest zaskakujące, że się odkrywa na poziomie psychologii i biologii te prawa, które obowiązują również w życiu duchowym. Nie? Czyli odłóż te bodźce i na przykład przed snem daj sobie taki komfort bycia ze sobą, uświadamiając sobie naprawdę, kim jesteśmy i co my tu w ogóle robimy. I zobaczcie, ta cisza, o której mówimy, ona nam pozwoli właściwie przeżyć też te wszystkie wspomniane wcześniej etapy walki z pokusami. A więc ta chwila ciszy, to zastanowienie się nad sobą pozwoli nam pochylić się nad swoim powołaniem, nad swoim człowieczeństwem, prawda, nad decyzjami, wyborami, których podejmujemy, nad bodźcami, które do siebie dopuszczamy. Ta cisza jest nam koniecznie potrzebna. Tam też dokonuje rachunek sumienia, czy ja jestem w sumie, czy ja nie jestem faryzeuszem, no po prostu, czy ja nie, synonim do faryzeizmu? Jak jestem, jedno robię, jedno mówię, drugie robię? Obłuda taka. Obłuda, no właśnie, czy ja nie jestem obłudnikiem, nie? To jest bardzo, no ale gdzie masz dojść do konfrontacji z prawdą, jeśli... Właśnie nie w ciszy. No. Dlatego ja Was też zachęcam do adoracji Najświętszego Sakramentu. Znaczy, słuchajcie, ja przeżywam, nie wiem, taki wewnętrzny taki proces dziwny. To znaczy, na czym to polega? Na tym to polega, że widzę wartość adoracji Najświętszego Sakramentu i rozumiem, że ktoś chce uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym. Znaczy, coraz mniej mamy adoracji Najświętszego Sakramentu, a coraz więcej spotkań modlitewnych. Znaczy, te spotkania modlitewne są po prostu przegadane. Nie? Tu prowadzi, tam prowadzi, tu ktoś głośno mówi, tam. One są ważne, one są potrzebne. One działają też na wiele osób od takiej strony emocjonalnej, są takie bardzo przeżyciowe i tak dalej. Ale spróbujcie przejść na taką stronę, która będzie związana z adoracją. Adorować znaczy podejść z palcem na ustach. To jest definicja adoracji. Podchodzę z palcem na ustach, w ciszy, w milczeniu klęczę przed Panem. Spróbujcie coś takiego zacząć wprowadzać. Od czasu do czasu chociażby, nie? W ramach tych spotkań modlitewnych przy Najświętszym Sakramencie adorację. Albo w ramach tych spotkań modlitewnych chwila adoracji. 5, 10, 15 minut cisza, sam na sam z Panem. No, to tyle. Dziękujemy Wam za Wasze lajki, komentarze. Napiszcie, jak przeżywacie ciszę, czy macie w ogóle taką możliwość, czy to jest realne, prawda? Czy odczuwacie, że ta cisza jest potrzebna i że coś Wam daje, że coś się zmienia w życiu? A być może część z Was po prostu jakoś napisze, że nie jest w stanie, że się boi ciszy, bo że cisza go denerwuje, bo takie osoby też są. To jest w ogóle też dobre pytanie, dlaczego uciekamy od tej ciszy. No. Nie? Dobrze, to tyle. Do zobaczenia. Pokój i dobro. Pokój i dobro.